W naszych marzeniach osiągnięcie celu jest zawsze spektakularne, a droga do niego wybrukowana jest entuzjazmem i zdecydowaniem. Podobnie jest ze wspomnieniami. Paradoksalnie, im więcej czasu minęło od zdarzenia, tym bardziej nasze działanie miało sens. Na próżno szukać tam jakichkolwiek wątpliwości. Świat, który dopiero nadejdzie z kolejnym wschodem słońca, i ten, który zniknął w odmętach przeszłości, są bez skazy. Problemem jest teraźniejszość, tu i teraz. Nic nigdy bardziej nie kojarzyło mi się z przygodą i wyprawą w nieznane jak widok żółto-pomarańczowych namiotów na tle gór. Wielokrotnie wyobrażałam sobie, jak wspaniale musi być obudzić się rano w takim namiocie, poczuć ciepłe promienie wschodzącego słońca i wyjść naprzeciw wymarzonej przygodzie. Jednak rzeczywistość widziana ze środka namiotu jest nieco inna. Leżę, nie mogąc zasnąć. Nasłuchuję odgłosów pogody oraz schodzących lawin. Czołówka poruszana wiatrem niczym wielki wahadłowy zegar odmierza czas do wyjścia. A jak ma się sprawa z pobudką i ciepłymi promieniami słońca? Ani jedno, ani drugie nie istnieje. No bo jak pobudką można nazwać wyrwanie się ze stanu gdzieś pomiędzy snem a jawą o 1:00 w nocy, gdzie o jakichkolwiek promieniach słońca nie może być mowy? Na szczęście, później już życie przybiera znany rytm. W górach wysokich wszystko kręci się wokół picia. Minimum 3 litry płynów dziennie. I choć tak naprawdę wcale nie chce mi się pić, to dzień zaczynam od kubka ciepłej herbaty. Później śniadanie, ciepła owsianka. I fakt, że na wysokości jeść nie chce mi się jeszcze bardziej niż pić, nic nie zmienia. I gdzieś pomiędzy śniadaniem a wyjściem do góry uderza mnie irracjonalność całej sytuacji. Przecież to nie jest tak, że znalazłam się tutaj z powodu jakiegoś nieoczekiwanego zbiegu okoliczności. Jestem tutaj świadomie i aby być tutaj, poniosłam ogromne koszty na wielu płaszczyznach. Przyjmuję wszelkie te niedogodności z pokorą, ale nic nie mogę poradzić na pojawiające się wątpliwości. Dlaczego wybrałam ten nieprzyjazny świat zamiast relatywnie bezpiecznego i przewidywalnego otoczenia? I chociaż wątpliwości jak wirus rozprzestrzeniają się w mojej głowie, to koniec śniadania na szczęście bezdyskusyjnie nakazuje ruszać do góry. I choć teraz wcale nie jest łatwiej, bo moim zdaniem nie ma nic łatwego w nocnym marszu pod górę po skalnej, stromej drodze, przy świetle czołówek, z ciężkim plecakiem na plecach wypchanym sprzętem, ale teraz przynajmniej cel jest jasny. Każdy krok sprawia, że jestem bliżej celu. To jedna z niewielu rzeczy, której mogę być naprawdę pewna. A kiedy pierwsze promienie słońca rozświetlą pierwsze techniczne trudności, kiedy moim oczom ukaże się lodowy mur niczym z Gry o Tron, to już wiem, że nie ma odwrotu. Teraz to już jest sprawa honoru. I jeszcze tylko rzut okiem za siebie i od teraz istnieje już tylko droga do góry. Powoli, krok po kroku, przy małej ilości tlenu, pomimo zmęczenia, trochę wbrew logice, ku nieznanemu. Krok po kroku do celu, gdziekolwiek i czymkolwiek by on nie był. A może to wcale nie o ten szczyt chodzi? Może ten szczyt to jedynie próba racjonalnego wyjaśnienia tego całego przedsięwzięcia. Taka kropka nad i, bez której wyprawa logicznie nie miałaby sensu. Może chodzi o to, abyś zobaczył coś z innej perspektywy i poczuł wiatr we włosach. Abyś mógł być w miejscu, o którym do tej pory tylko czytałeś. Abyś usłyszał i zachwycił się brzmieniem setek chorągiewek modlitewnych poruszanych wiatrem.
Dźwięk, który ze względu na unikatowość brzmienia jest konsekwentnie pomijany przez pokolenia pisarzy. Abyś zakręcił modlitewnymi młynkami i poczuł pod palcami kojący chłód mosiądzów ciepły, letni, słoneczny dzień. Abyś zobaczył najwyższą górę świata i odwiedził buddyjski klasztor. Zatrzymał się w drodze i tak po prostu zachwycił się niesamowitością swojego własnego życia. Uśmiechnął się do siebie i podziękował losowi za to, że mogłeś się tutaj znaleźć. W miejscu, które kiedy byłeś dzieckiem było dalej niż na końcu świata. A może chodzi o samą drogę? Tak po prostu, bez celu. O to, abyś zajrzał w głąb siebie podczas monotonnego jak mantra marszu, budując jednocześnie dystans do rzeczy małych i przyziemnych, które pozostawiłeś setki kilometrów za sobą, a które wydają się teraz wręcz śmieszne. Bo czymże są nawet konflikty polityczne na arenie międzynarodowej w obliczu wielkich gór, które były tu miliony lat przed twoim przybyciem i będą tu stały kolejne tyle czasu po twoim odejściu. A może jednak chodzi o to, abyś mógł być w miejscu zarezerwowanym tylko dla nielicznych. Zachwycił się wspaniałym widokiem, który widziało tak niewielu. A może chodzi o to, abyś pokonał swoje własne potwory. O to, abyś opanował emocje podczas przechodzenia mostu śnieżnego nad szczeliną lodową. Abyś przeszedł most utworzony z połączonych ze sobą aluminiowych drabin, a ze względu na to, że zasada nie patrz w dół nie ma tutaj zastosowania, ponieważ każdy krok musi być bardzo precyzyjny, cały czas miałbyś przed oczami błękitno-białą, niemalże bezdenną przepaść. Abyś po powrocie do domu, kiedy znów na głowę zwali ci się 1000 spraw, mógł przypomnieć sobie te wszystkie przeszkody, które napotkałeś oraz pokonałeś i krzyknąć: hej, dałem radę wtedy, dam i teraz. Czy to nie jest ważniejsze niż ten szczyt? Na nim często z powodu mgły i tak nic nie widać, a miejsca jest tak mało, że nawet nie ma możliwości zrobienia przyzwoitego zdjęcia. Do tego wiatr nie pozwala ci ustać, a z tyłu głowy wciąż masz świadomość, że przed tobą jeszcze droga powrotna. To nie może chodzić o ten szczyt.